deska, a może bardziej ikona, w tym wypadku dwustronna. Ten obrazek pokażę Wam dzisiaj, natomiast spokojniejszy, klasyczny anioł powstał w poprzednim filmie i podlinkuję Wam go pod tym wideo. A dziś bardziej kolorowo, mniej tradycyjnie i mam nadzieję, że ta nieszablonowa wersja także przypadnie Wam do gustu. To lecimy! Podstawę pracy stanowi jedna deska, naprawdę gruba, sama stoi. Te dwa piękne anioły na papierze ryżowym są autorstwa Beaty Raczyńskiej. A pani Beata anioły maluje przepiękne, mamy naprawdę duży wybór w sklepie Inspirello. Wybrałam te dwa i nie potrafiłam się zdecydować, który jest ładniejszy, więc moja deska, a może ikona, ma przez to dwie strony. Obie strony już w poprzednim filmie przemalowałam białą farbą akrylową, więc teraz mogę tylko przykleić papier. No i tutaj jak zawsze obrywam brzegi, żeby były nierówne i można je było łatwiej wtopić w tło, a potem przyklejam klejem do decoupage. To jest wersja kleju z werniksem. Smaruję powierzchnię, przykładam papier i następnie ten papier zasmarowuję od góry klejem. Po wyschnięciu papierem ściernym obszlifowuję to, co nie jest mi potrzebne i lakieruję lakierem akrylowym matowym. Powiem Wam szczerze, że takie wyzwania naprawdę lubię. W obrazku brakuje góry. Oczywiście można tylko dorysować aureolę i na tym skończyć, ale o ileż fajniej pokombinować. Spróbować zgadnąć, co autor miał na myśli, ucinając górę. Jak on by to skończył, jak pani Beata malowałaby górę, gdyby ten obrazek zrobiony był w pionie. Zabierając się za domalowywanie brakujących elementów, wiedziałam jedno. Na aureoli będą tylko złocenia. Nie jestem w stanie domalować tam tych czerwonych elementów, którymi ozdobiła aureolę pani Beata. Po prostu nie dam rady. Dookoła aureoli dodam kolor, ale w środku, jeżeli domaluję te czerwone elementy, myślę, że będzie tego stanowczo za dużo. Niestety przez tą zmianę troszkę zmieniłam zamysł autorki, ale myślę, że ogólny klimat jednak pozostał. Pierwsza część domalowywania gotowa, teraz biorę się za złocenia. Nowy klej do złoceń. Nie nazywa się do złoceń, ale świetnie się sprawdza i nazywa się lepiący. Pokrywa nim cieniutko aureolę, górną część sukienki oraz w kilku miejscach zrobię jeszcze dodatkowe plamy. Troszkę pędzelkiem, a trochę drugim końcem pędzla. Zobaczcie, to są takie podłużne plamy, które potem będą się przeplatały z kolorami. Głównie z tym granatem naokoło aureoli, ale w innych miejscach też ich troszkę dodałam, nawet jeżeli ich na zdjęciach nie widać. Klej nakładamy i musimy odczekać, zanim przykleimy złotko. Ile czekać? Tak długo, aż stanie się całkiem przeźroczysty i jeżeli dotkniemy go palcem, to świetnie lepi się do palca, ale go nie brudzi. To suszenie głównie jest zależne od grubości warstwy kleju, mniej więcej od 30 minut do godziny. Płatki złota w pojemniku, mówimy o nich pieszczotliwie gnieciuchy. Aureola wyglądałaby równie fajnie, gdybym ją zrobiła z gładkiego złota, z takich normalnych, prostych płatków, ale chciałam Wam pokazać, jak one wyglądają na większej powierzchni. Z drugiej strony ikony także ich używałam, ale na tak niewielkich powierzchniach, że praktycznie nie widać, czym one się różnią od zwykłych płatków. Ale tak naprawdę różnicę zobaczycie dopiero po wyschnięciu. Teraz na razie to złotko jest nieładne, trzeba je wklepać w klej i bardzo mocno wyczyścić pędzlem. To jest pędzel szczecinowy i tak długo szuram nim po powierzchni, aż wszystkie niepotrzebne kawałki odpadną. Następnie obrazek czyszczę z wszystkich okruszków i teraz mogę już lakierować. Oczywiście lakierem rozpuszczalnikowym. Tego typu płatki, czyli klasyczny szlag metal, inaczej mówiąc złoto nieprawdziwe, lakierujemy wyłącznie lakierem rozpuszczalnikowym, ponieważ gdy polakierujecie powierzchnię lakierem wodnym, akrylowym, po jakimś czasie płatki stracą swój połysk, a nawet zaczną zielenieć. Gdy lakier rozpuszczalnikowy wyschnie, dokładnie szlifuję powierzchnię papierem ściernym. Jeżeli zależy Wam, aby praca była piękna, gładka, taka jakby politurowana na wysoki połysk, to tą operację trzeba powtórzyć kilka albo nawet kilkanaście razy. Czyli lakierowanie i szlifowanie, lakierowanie i szlifowanie. No i jest, dziewczyny, do Was pytanie. Ile razy trzeba lakierować i szlifować, żeby powierzchnia była perfekcyjna?
Bardzo jestem ciekawa, co napiszecie, bo czasami prace wyglądają naprawdę idealnie, ale słyszałam, że trzeba je szlifować nawet 30 razy. To są pasty woskowe. Złote. Jedna z Pentartu, druga ze Stamperii. Właściwie działają tak samo. Kupujcie, którą wolicie. Delikatnie przesmarowuję brzegi, dlatego że z drugiej strony wykończyłam je w ten sam sposób, a obie strony ikony muszą do siebie jakoś pasować. Przypominam, że pasty woskowe to jest preparat finiszowy. Już go nie lakierujemy, on sam się utwardzi. Po prostu nakładamy, zostawiamy w spokoju, a na następny dzień wszystko jest wyschnięte i trzyma się pracy znakomicie. Gotowa deska z aniołem prezentuje się tak. Staram się Wam pokazać, że powierzchnia tylko po 2 lakierowaniach nie wygląda perfekcyjnie, ale do takiej starej ikony tego typu efekt mi pasuje. Nie zależało mi, żeby praca była jak politurowana, ale pewnie na wysoki połysk też wyglądałaby ładnie. Zwróćcie uwagę na aureole. Tutaj przylepiłam klasyczne płatki, a z tej strony knieciuchy. I to już koniec na dzisiaj. Jak zwykle listę wszystkich produktów, których używałam w filmie, znajdziecie w liście, która znajduje się pod tym wideo. Na kolejny film zapraszam w najbliższą niedzielę, a wszystkich szlifujących pracę proszę o informację, ile razy trzeba suszyć i szlifować, żeby było idealnie. Perfekcjoniści, zapraszam, piszcie, to Wasze 5 minut. Do zobaczenia.